Czy odpady nie nadające się do recyklingu mogą być przydatne, a w dodatku wspierać ekologię? W porcie czystej energii odpady komunalne przetwarzane są w energię elektryczną i ciepło. W najnowszym odcinku cyklu Unia to się opłaca. Zapraszamy do Gdańska, gdzie unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności pomogło w realizacji jednego z najważniejszych projektów proekologicznych w Europie. Dodatkowo spotkamy się z Tomaszem Małeckim, wiceprezesem zarządu PGE Dystrybucja do spraw strategii, który opowie o nowych celach spółki. Ich założeniem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zadanie to zostanie osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Dzięki dofinansowaniu z Unijnego Funduszu Spójności inwestycje w gospodarkę obiegu zamkniętego stają się rzeczywistością. Przykładem jest port czystej energii w Gdańsku, który nie tylko przetwarza odpady, ale także wytwarza z nich energię elektryczną i ciepło, wspierając lokalną gospodarkę. Nowoczesna instalacja pozwala na ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach, a jednocześnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju. Nie mam wątpliwości, że jest to najnowocześniejsza pod względem środowiskowym instalacja, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Projekt został zainicjowany wiele lat temu. Ja ten projekt prowadzę od 2011 roku, natomiast zawsze z wykorzystaniem środków unijnych i to one determinują realizację takich inwestycji. Bez dofinansowania tego projektu i tej inwestycji by nie było. To jest pewne. Port czystej energii jest elektrociepłownią odzyskującą energię z odpadów komunalnych, tych nie nadających się do recyklingu, czyli takich pozostałości z różnych procesów przetwarzania odpadów w instalacjach komunalnych. Więc jest to elektrociepłownia, która w wysokosprawnej kogeneracji produkuje energię elektryczną, która trafia do krajowej sieci elektroenergetycznej i ciepło, które trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, czyli do mieszkańców Gdańska i okolic. 72% odpadów są to odpady pochodzące z zakładu utylizacyjnego w Gdańsku, czyli miejskiej spółki obsługującej głównie Gdańsk i kilka okolicznych gmin, ale także będzie to blisko 40 gmin wokół skupionych w takich instalacjach komunalnych, czyli do których odpady z tych gmin trafiają, jak instalacja komunalna w Tczewie czy w Gilwie Małej koło Kwidzyna. Inwestycja pochłonęła ponad 812 milionów złotych, z czego ponad 270 milionów pochodziło z unijnego dofinansowania. Instalacja zaprojektowana została zgodnie z najnowszymi wytycznymi środowiskowymi, zapewniającymi stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych na świecie. Mamy bardzo rozbudowany system oczyszczania spalin. Jest gro takich prośrodowiskowych działań cyrkularnych wokół tego obiektu, który nie produkuje żadnych odpadów. Odpady niebezpieczne z oczyszczania spalin, tak samo jak żużel, są przetwarzane w wyniku utraty statusu odpadu na konkretne produkty, na bloczki betonowe, na kruszywa wykorzystywane w budownictwie, w drogownictwie. Tak naprawdę nie mamy żadnych odpadów w wyniku funkcjonowania tego zakładu i to jest największy sukces też środowiskowy, bo to, co wylatuje z komina, to jak to się już często mówi w przypadku tak nowoczesnych instalacji, często jest czystsze od otoczenia. Wody deszczowe są zbierane do podziemnych zbiorników, wykorzystywane technologicznie. Mamy 4 ogrody deszczowe, które zatrzymują także wody odpadowe właśnie z dróg, z trawników, które spływają, które są oczyszczane w tych ogrodach i w ten sposób ten spływ powierzchniowy jest zatrzymywany na górnym tarasie Gdańska. I w przypadku czy to nawalnych deszczy, czy w ogóle deszczy ograniczamy ten spływ do miasta, czyli zapobiegamy także tym niekorzystnym podtopieniom, czy nawet pewnie w trudnych sytuacjach będziemy wpływać na ograniczenie nawet powodzi, jeśli miałaby z tego tytułu wystąpić. Co jednak najważniejsze dla mieszkańców tego regionu, port czystej energii w Gdańsku przyczynia się do lepszej jakości życia. Przede wszystkim wpływa na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w metropolii gdańskiej, a także ogranicza emisję gazów cieplarnianych i zużycie paliw kopalnych. Przede wszystkim jest to stabilizacja opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
a tak naprawdę zagospodarowanie odpadami komunalnymi. To, że będą przekształcane te odpady u nas w instalacji, to znaczy, że nie wyjadą one i nie będą krążyć po Polsce, po Europie, szukając zagospodarowania za bardzo wysokie, za bardzo duże pieniądze. Więc fakt, że będą zagospodarowane u nas dużo taniej, spowoduje ustabilizowanie tych opłat, że tych podwyżek nie powinno być w najbliższych latach. Tego typu zakłady mają normy emisyjne i standardy środowiskowe dużo wyższe, więc liczymy też na poprawę czystości powietrza. Cały monitoring tego typu instalacji, który mamy, monitoring bieżący, ciągły tak zwany, monitoring okresowy, dodatkowy monitoring, nie wiem, rtęci, amoniaku, czego wcześniej nie było, a jakby weszło z nowym BAT-em, czyli dyrektywą Rady Europy, które te standardy najnowsze, najbardziej wymagające na tego typu instalacje przełożyło. Czym jest Port Czystej Energii jeszcze? Jest zakładem, który przede wszystkim minimalizuje ilość odpadów kierowanych na składowisko, czyli pozwala spełnić też różnego rodzaju normy i prawne wymogi związane z jednej strony z ograniczeniem składowania, czyli do 2035 roku do 10% i to spełnimy jako Gdańsk i gminy współpracujące, a jest ich blisko 40, bez żadnego problemu, ale i także jest to duża, bardzo taka ciekawa synergia w kierunku w ogóle uzyskiwania poziomów recyklingu, oczyszczania powietrza dla miasta Gdańska i regionu. Wiele bardzo pozytywnych aspektów. Polityka spójności Unii Europejskiej umożliwia realizację inwestycji, które mają realny wpływ na życie mieszkańców. Projekty takie jak Port Czystej Energii w Gdańsku czy nowoczesne systemy recyklingu w innych miastach to przykład tego, jak Fundusz Spójności wspiera ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i efektywność energetyczną. To nie tylko czysta przyjemność, ale także inwestycja w lepsze jutro. Unia Europejska zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Co to oznacza w praktyce? O tym porozmawiam z Tomaszem Małeckim, wiceprezesem zarządu PGE Dystrybucja do spraw strategii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Czym jest neutralność klimatyczna? Neutralność klimatyczna to jest taki bilans, równowaga między emisją CO2 a pochłanianiem tego CO2. I jak nam nie przybywa naturalnych pochłaniaczy typu ziemia, lasy, oceany, w związku z tym musimy zmniejszyć emisję CO2, czyli emisję dwutlenku węgla i w tym przypadku Komisja Europejska przyspieszyła ten proces. Do 2030 roku przyjęła tak zwany program Fit for 55, czyli gotowości na 55 i jeszcze więcej środków przesunęła na właśnie działania związane z tym, żeby zmniejszyć emisyjność, przede wszystkim w energetyce. A jak to osiągnąć w praktyce? W praktyce, no to na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie modernizacji naszych sieci. To jest totalna zmiana paradygmatu związanego z energetyką. Do tej pory energetyka wyglądała w ten sposób, że większość linii była przygotowana do tego, żeby dostarczać prąd. Dzisiaj my modernizujemy, budujemy inteligentną sieć, bardzo zdigitalizowaną, opartą o liczniki zdalnego odczytu, opartą o wspólny billing, opartą o sieć informatyczną LTE 450, dzięki której będziemy mogli jak najwięcej energii uzyskiwać od tak zwanych prosumentów. Dzisiaj mamy około 16 gigawatów już w Polsce zainstalowanych OZE, z tego prawie 4,5 gigawata to są sieci tak zwane prosumenckie, czyli te małe mikroinstalacje, które mamy na naszych domach i w tą stronę właśnie PGE idzie, żeby jak najwięcej mieć możliwości przyłączeniowych. Komisja Europejska ma taki plan jak Europejski Zielony Ład. Jest to plan, który ma doprowadzić do tego, żeby Europa była neutralna klimatycznie. Dlaczego ten cel jest taki istotny?
Ten cel jest istotny, już widzimy dzisiaj, jesteśmy świadkami, jak nasze rzeki wysychają, jak mamy ciągły problem związany z anomaliami pogodowymi, gdzie w ciągu jednego dnia spada tyle wody, co przez 2 miesiące. I coraz bardziej jesteśmy świadomi tych zmian, w związku z tym my musimy to dokonywać w sposób nie rewolucyjny, tylko ewolucji. W związku z tym przesuwamy niejako ciężar naszej gospodarki w stronę właśnie odnawialnych źródeł energii. Ta energia to nie tylko to są te wymogi, o których się mówi, że Zielony Ład od nas wymaga, ale również to są tysiące nowych miejsc pracy. Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj mamy ponad 240 000 osób zatrudnionych w samej Polsce w sektorze OZE, co stanowi, że jesteśmy drugim największym rynkiem w Europie, a jednocześnie przy dzisiejszych grantach, przy tym jaki jest nacisk w ramach KPO, spowoduje, że te miejsca pracy się podwoją w Polsce. Neutralność klimatyczną ogłosiła również spółka PGE do 2040 roku. Jak do tego czasu spółka ma się zmienić? Spółka przyjęła bardzo ambitny plan rozwoju oraz strategię. My odpowiadamy w PGE Dystrybucji za dystrybucję prądu. Tak jak powiedziałem, zwiększamy liczbę przyłączy dla tzw. PV, czyli dla fotowoltaiki oraz dla farm wiatrowych i chcemy ten poziom osiągnąć do 2030 roku, ale żeby to zrobić, tak jak powiedziałem, musimy zdigitalizować naszą sieć. Nasza sieć musi być inteligentna, opomiarowana, przystosowana do dzisiejszych realiów. Dzisiaj mamy rozliczenie co 15 minut. W związku z tym, jak dzisiaj typowy Kowalski po godzinie 18 kupuje ten najdroższy prąd. Do godziny 16, kiedy siedzi w pracy, wtedy ten prąd się produkuje i jest najtańszy. W związku z tym my musimy całą sieć przystosować do tych rozliczeń i do tego, żeby konsumenci mogli jak najlepiej dobrać plany taryfowe dla siebie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polska jest jednym z liderów w recyklingu odpadów opakowaniowych w Europie. Kraj ten osiągnął znaczne sukcesy w zakresie gospodarki odpadami, promując recykling i ponowne użycie materiałów. Programy edukacyjne oraz inwestycje w nowoczesne technologie przetwarzania odpadów przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska i promują gospodarkę o obiegu zamkniętym. Serwis programu Infrastruktura i Środowisko to kompendium wiedzy na temat funduszy europejskich przekazywanych na energetykę, środowisko oraz transport. O pieniądze z budżetu programu mogą ubiegać się m.in. samorządy terytorialne, przedsiębiorstwa, zarządcy infrastruktury transportowej, przewoźnicy transportowi, instytucje ochrony zdrowia czy instytucje kultury, nauki i edukacji. Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla lokalnych projektów klimatycznych jest ograniczone i ma niewielki wpływ. To jest mit. W rzeczywistości Unia Europejska przeznacza ogromne środki na walkę z kryzysem klimatycznym, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, a także międzynarodowym. W ramach budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, a także unijnego programu naprawczego Next Generation EU, co najmniej 30% całkowitych wydatków musi być przeznaczone na działania związane z klimatem. Unijne fundusze nie tylko wspierają aspekty transformacji klimatycznej, ale także inicjatywy związane z edukacją ekologiczną, zaangażowaniem społecznym oraz partycypacją mieszkańców. Przykładem mogą być lokalne inicjatywy, które angażują społeczności w sadzeniu drzew, redukcji odpadów czy oszczędzania energii. Takie projekty przyczyniają się do budowania świadomości ekologicznej i wspierają długofalowe zmiany postaw.